Wieczne odpoczywanie racz mi dać, Panie. A światłość wieku i stanie na świecie na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Tajemnica czwarta, niebo wzięcie Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. na odpoczywanie racz mi dać, Panie. A światłość wieku i stanie nam w świecie na wieki wieków. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz mi dać, Panie. A światłość wieku i stanie nam w świecie na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. My to, co wszyscy znaliście świętej pamięci Jana, lepiej albo gorzej, ale wszyscy pewnie moglibyście o nim coś powiedzieć. Zapewne był dobrym człowiekiem, dlatego tu dzisiaj jesteście, ale przed Bogiem nikt nie jest bez winy, każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia, każdy z nas potrzebuje Bożego przebaczenia, dlatego dzisiaj się gromadzimy w świątyni, aby prosić o Boże miłosierdzie dla świętej pamięci Jana, prosić o radość wiecznego życia dla niego. O to się gorąco módlmy w tej intencji, tam czas święta jest oczywiście sprawowany. Warm welcome to all of you brothers and sisters. Welcome to Our Lady of Częstochowa Church. We have gathered together here to pray for the repose of the soul of John. He was Polish, that is why we are here at this Polish church. The liturgy will be celebrated in Polish, but let us pray for the repose, for God's mercy for John.
wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie, by mocą tej tajemnicy Twój sługa Jan, który zasnął w Chrystusie, przez Niego dostąpił radości zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. It is with great sadness that we say goodbye to my uncle, Jan Pietrasik, a man who was kind, generous, hardworking, and honest. I have fond memories of him and the impact he had on my mom's and my life after we all left Poland to live here in North America. His passing hit me hard. I had the privilege of growing up knowing my Aunt Ella and my Uncle Jan, who have been married for over 50 years. Together they created a beautiful and loving bond that has only grown since their marriage in 1972. My aunt and uncle taught me the true meaning of what it means to be in love. In their marriage, they demonstrated that deep and lasting love comes from commitment, compassion, and lifelong devotion both to each other and to their children and grandchildren. Over the years, I watched them both nurture and honor each other's presence in their lives. They respected and celebrated each other's opinions and dreams, and they worked together to achieve true happiness. They inspired me to never settle for anything less than finding a partner who loves me unconditionally, as my aunt and uncle have done. 50 years of marriage is a testament of unwavering connection, and their commitment proves that true love can last a lifetime. Uncle Jan was a man who personified honesty. He never second-guessed his decisions and lived an authentic life with clarity and purpose. While others may have chased after money or material goods, his main focus was always his wife, his children,
and later in life his grandchildren. Raising a family in communist Poland was not easy. Not only did you have to provide basic necessities such as food, shelter, and clothing, but you also had to follow the strict rules of the communist government. This could mean dealing with the constant surveillance, arbitrary laws and regulations, and a general lack of freedom. For those who were honest and hardworking, the struggle to provide for their families was all more intense. They had to juggle long hours in the workplace with the everyday struggle to make ends meet. Despite these difficulties, my uncle made the best of the situation, doing his best to provide his children with a better life. I have immense admiration for my uncle's courage to leave Poland, his home country, to come here to the United States, even though he didn't know any English. The first few years in a foreign land where you don't know the language can be overwhelming and intimidating experience. Despite this, he persevered and never gave up. He worked hard to learn the language so that he could continue to work as a physiotherapist and build a successful career. This meant long hours memorizing medical jargon and diligently studying. But this hard work and determination paid off, and he was able to speak English fluently. This behavior inspired me, and it serves as a reminder that anybody can achieve anything they set their minds to, no matter how difficult. My uncle had strong work ethics and deep commitment to helping others. Working long hours was never a problem for him. He was always willing to help another patient if he felt he needed help. He was a hardworking professional who embodied the spirit of kindness and compassion. He always put an extra effort to create detailed and accurate patient files, never cutting corners. In fact, my uncle was a man of strong moral conviction and was always guided by a sense of integrity that he held dear. He believed that doing the right thing was more important than any material gains or rewards. Integrity was a core value that he believed in, and it was reflected in his daily life. He was a man of his word and could be trusted to follow through on what he said he would do. His integrity meant everything to him. He was a role model for many, teaching them the importance of honesty and the consequences of dishonesty. We will never forget the example he set and the values he instilled in us, his family, throughout his life. He never stopped learning, believing in himself, and standing up for what he believed was right. My uncle was a wonderful husband who was loyal and loving, always making sure to show his wife Ella how much he cared for her through words and actions. He was an incredible partner who supported his wife throughout the good times and the bad. He was always full of enthusiasm about life and was willing to do whatever it took to make his wife happy and to make sure that their life was full of joy. He was truly an amazing husband and an amazing example of what a husband should be. He was also an exceptional father to his two sons, Maciej and Bartosz, each of whom was deeply loved and truly cherished by him. He was always there to support them whenever they needed it and was never too busy to spend time with them. He taught his sons the importance of taking responsibility and working hard to achieve their goals. As their role model, he instilled in them the importance of family values and loyalty. Maciej and Bartosz are testament to this, as they are honest, hardworking, and loving individuals who cherish their families just like he did. Last but not least, he was a wonderful grandfather. His 5 grandchildren,
Kuba, Ola, Augustyn, Siena i Ambroży. He was their biggest cheerleader, always encouraging them to reach for the stars and teaching them the importance of hard work and determination. His love and adoration for them was evident in every hug he gave them and every smile he flashed. While we mourn his loss, we should be comforted by the fact that he leaves behind a beautiful legacy. His children and grandchildren were the light of his life. He was proud of their accomplishments and delighted in being part of their lives. Uncle Jan's impacts on all of our lives will last forever. He was truly a remarkable man who had a heart of gold. His integrity, kindness, and generosity will never be forgotten and will continue to inspire us. We will honor him with our thoughts and memories of him. I will forever be grateful for having had the privilege to be part of his life. Thank you. Do krwi życia
pobłogosławię teraz grób naszego brata. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernym. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób, to miejsce spoczynku i uwolnij od wszystkich grzechów duszę świętej pamięci Jana, którego prochy tutaj składamy przez Chrystusa Pana naszego. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą błagania Boga, wskrzesił naszego brata, ale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o ten cichy moment. Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Jana. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go życiem wiecznym. Dołącz go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Teraz modlitwę, której Pan Jezus nas nauczył, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, wysłuchaj prośby, która my grzeszni. Z bólem zanosimy za Twego sługę świętej pamięci Jana. Wysłuch nas więzu śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię skrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz ciało, prochy naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swego ciała. Ufamy, że skrzesi naszego brata Józefa, gdy przyjdzie w chwale. Niech nas wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku niska niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku niska niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj mu świeci. Ladies and gentlemen, on behalf of Jan's family, I want to thank you all so much for being here. I know it means a lot to them during this difficult time. I also want to thank Father Adam for his services and prayers this morning, as well as anyone who sent the beautiful flowers and extended their condolences. At this time, this does conclude the services for today. If you would like to, after the urn is placed into the grave, to place a flower inside the grave as well as a sign of your final farewell, you're more than welcome to do that. Thank you again, and please drive safely to your next destination. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Dobry, chciałem wszystkich zaprosić do Polskiego Centrum na Stypę, jak macie czas, będziecie widziani wszyscy. So I'd like to invite everybody for the section, so we can enjoy his life and talk.